Witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, obiecałem. Naprawdę profesjonalna maszyna do przeładunku zboża z kombajnów, ale nie tylko, a mam specjalnego gościa. Cześć Andrzejku, witam Cię bardzo serdecznie. Witam, cześć Paweł. To jest najbardziej pożądana osoba, jeżeli chodzi o Bergmana, naprawdę wiedza. Andrzejku, pełen szacun, naprawdę pełny wiedzy. Dosyć. Jak najbardziej jesteśmy przy GTW 430. To jest największa maszyna. Największa, jaką mamy do przeładunku zboża. Nie ma. Można od razu zauważyć, że to już jest na tridemie. Podejdźmy. Na tridemie to jest naprawdę solidna maszyna. I ona jaką ma pojemność? To są 43 metry sześcienne Według DIN. według DIN, czyli rzeczywista pojemność wody. I faktycznie to jest ta wartość, która pozwala przeładować każdy rodzaj materiału w bardzo krótkim czasie i ja to nazywam tira na raz i jeszcze zostanie. Tak jest, ale też mam bardzo takie pytanie, bo tego żeśmy ostatnio nie tak dokładnie omówili. Istnieją wersje, że można zamontować przegrodę. Tak. I wtedy mogę mieć dwa rodzaje i to często jest wykorzystywane wtedy na przykład do obsługi materiału siewnego i nawozu. Dokładnie w ten sposób. Te maszyny, które sieją 6-metrowe do uprawy uproszczonej, jakiejkolwiek innej, tam mamy maszyny Horscha, Wederstata, inne, mają bardzo duże bunkry do załadunku. To są na duże hektary i big bagami ładować to jest ogromna strata czasu. A ta maszyna może nam to załatwić bardzo szybko. Bardzo szybciutko, a więc tak, przede wszystkim musimy taką maszynę zamówić lub doposażyć każdą jedną maszynę z tych nowej serii w system Twin Bunker, czyli system podwójnego zbiornika. Jest ściana grodziowa w środku, dodatkowo nad ślimakiem poziomym mamy takie zamknięcia, domknięcia, szczelne domknięcia hydraulicznie regulowane, czyli unoszenie przedniej części lub tylnej części. Oczywiście operator musi mieć świadomość, że po domknięciu danej przegrody potrzeba jest czasu, czy żeby ślimak opróżnił całą instalację, bo tam ten materiał zostanie. Nie ma też coś takiego, żeby taki ślimak potrafił wyzamiatać stricte do końca całą instalację on nie ma do tutaj zera. żadnych szczoteczek, bo też na jedną rzecz fajną żeś zwrócił uwagę, nie? Bo niech kamera nawet podejdzie i zobaczy, nie? Jest tu pewien luz. Ty żeś to bardzo ładnie określił. Dlaczego jest taki luz? Ten luz jest niezbędny po to, żeby nie łamać ziarna. Nawet ziarno kukurydzy nie powinno ulec uszkodzeniu w trakcie przeładunku. Czyli maksymalna dbałość, nie tylko wydajność, ale również o dbałość przeładowywanego materiału. Dokładnie. I to jest bardzo cenne. Ale też jest to, bo tu jest akurat to jest normalnie pracujące, to jest zamknięte. My żeśmy to otworzyli. Bo proces takiego czyszczenia, my żeśmy na ten temat rozmawiali, poza kadrem oczywiście, ale żebyśmy się upewnili, bo jest druga taki właz jak gdyby, nie? Rewizja. Pod ślimakiem. Rewizja. I istnieje możliwość praktycznie bardzo w miarę dokładnego. Oczywiście parę ziarenek zostanie, bo dlaczego to jest istotne? Jak mam nawóz i ziarno, no to jest jakaś taka, można powiedzieć, mała niby kolizja i czy jest w miarę tam, powiedzmy, no, do ziarenka nie, ale parę ziarenek to Otwierając nie jest jedną, bardzo szybciutko jedną, drugą rewizję zostanie naprawdę parę ziarenek. Tak to możemy nazwać. Jest jeszcze jedna rzecz. Jak zwróciliście uwagę, ta maszyna jest bardzo długa. I jest system wagowy. Te systemy wagowe też w czasach różnych się różnie rozwijały, tam liczba czujników, zaczęło tutaj tego. Tu ile jest czujników? 10. Tu mamy 10 sensorów wagowych, 5 z jednej strony, tutaj jest jeden przykładowy. Są to sensory sensometryczne z aktywnym systemem pomiaru. Czyli to nie tylko, że operator ma wgląd w danym momencie na ilość materiału, jaki znajduje się w skrzyni ładunkowej, ale dodatkowo tu na pewno byśmy musieli tą osłonę zdemontować. Na wałku zamontowany jest czujnik. W momencie jak operator uruchamia przekaźnik, czyli zaczyna proces przeładunku, każdorazowo jest zapisywana informacja z datą, z godziną. Na koniec dnia pracy przez gniazdo USB, wpinając jakiś nośnik, szczytuję te informacje i mam wypisane po kolei wgląd do tych informacji, ile w danym dniu, czyli właściciel gospodarstwa nie musi pilnować, tylko tonażowo na sam koniec dnia spisując. Ale tak samo dla firmy usługowej to też jest bardzo No cenna oczywiście, jak informacja. najbardziej. Przeładowaliśmy ileś tam setek ton. Trochę mam dociekliwy wzrok.
Sensory to jest jak gdyby jedno, ale jest jeszcze taka puszka, nie, która to przetwarza. Jakbyśmy ją pokazali. To są Bo dwa... to jest tutaj, z tego co widzę. To są takie dwie puszki i one jak gdyby przetwarzają te dane. Tak, bo to gdzieś, każdy sensor ma jeden kabel i to musi się zbiec do jakby takiej centralki Tak. i ta centralka dopiero rzeczywiście robi te pomiary przeliczenia. Oczywiście każdą wagę jesteśmy w stanie skalibrować, bo sensory nie wiedzą, oni muszą znaleźć tutaj, ile rzeczywiście jest to zero, jakie zero. Dodatkowo jakby taka maszyna przekłamywała bardzo prosty sposób, to zajmuje minutę, jesteśmy w stanie taką wagę przekalibrować, jeżeli by załóżmy przekłamywała, tylko do tego potrzebujemy dodatkową wagę stacjonarną, żeby jednorazowo przeprowadzić taki proces. Czyli to można zrobić, to nie jest raz na całe życie, to na tym stale możemy dbać o to, Jeżeli żeby to było wejdą maksymalnie obiektywne. Znaczy, jednorazowe ustawienie powoduje to, że ta maszyna będzie już w granicach 1% pracować, 1% dokładności. Musimy mieć świadomość, że wszystkie mobilne wagi są oparte na jakiejś ruchomej ramie. To nie jest tak, że to jest sztywny element. Zwróćcie uwagę, jak wagi stacjonarne, one są poziomowane, co jakiś czas... One są w fundamentach. Tak, jest to tam, wszystko jest gdzieś to tam i to mówimy o precyzyjnym ważeniu, a tu mówimy o mobilnym biegu. w biegu. Raz stanie troszeczkę krzywo, gdzieś po ukosie, trochę boczny wiatr, no wiele czynników, które ma wpływ na to. Mówisz o jednej też bardzo ważnej rzeczy, bo ostatnio żeśmy Wam pokazali te sterowanie, gdzie można pracować bez low sensing i z low sensingiem, więc to akurat jest bardzo fajne w Bergmanie. Ale teraz chciałbym pokazać to, co steruje zawieszeniem. Bo o tym żeśmy wspomnieli, a Ty żeś teraz też poza kadrem bardzo fajnie żeś to powiedział, jak to mniej więcej funkcjonuje. Jak byś opisał to, tak najprościej? Znaczy, system w skrócie jest bardzo prosty. To jest pozycja neutralna. To jest pozycja zamknięta. Tu mamy, jeśli chodzi w Bergmanie jest bardzo fajnie pokazane na zasadzie piktogramów, rysunków, czyli widzimy, że ten wąż od zawieszenia hydraulicznego odpowiada za zawieszenie, jak również, to jest do góry nogami, akurat mamy przypięte, jak również za ustawienie zaczepu. Jak byśmy ustawiali zaczep? Ustawienie zaczepu jest narzucone nam przez producenta. Tutaj mamy przyczepę GTW. Naklejka jest uniwersalna i do wszystkich maszyn, czy to będzie rozrzutnik obornika, powiedzmy MK, czy system wymienny Vario, czy przyczepy HTW, czy SL, to są przyczepy samozbierające, Zillier Ladewagen. Naklejka jest uniwersalna i tu mamy podaną wartość 170 mm. 170 mm pomiędzy dolną częścią siłownika hydraulicznego zawieszenia, a środkową wartością tutaj na stworzniu. Czyli w praktyce to wygląda tak. Tutaj widzimy, tu zawieszenie jest całkowicie opuszczone, bo maszyna dopiero świeżo przyjechała. No i do transportu nie była podnoszona, no bo też chodzi o wysokość. Zgadza się. I w tym momencie, jeżeli chcemy, tak jak tutaj naklejki nam pokazują, na ten wąż, który tam z przodu mamy, dajemy ciśnienie oleju, przełączam tutaj ten zawór na zawieszenie i tą wartością unoszę zawieszenie na moją żądaną wartość, czyli Dokładnie tu w tym przypadku 170 mm. Z praktyki to jest, ja tu zawsze mówię prostszym językiem, 8 cm srebrnego. I wtedy jest, każdy łatwiej to zapamięta niż jakieś tam 170 mm. 8 cm jest 8 cm. Dokładnie tak. Zawieszenie mam dźwignięte, wtedy przechodzę na ustawienie dyszla. Mamy, wiadomo, z przodu różne ciągniki, kula jest na różnej wysokości i żeby Tak. maszynę w miarę poziomować, to w tym momencie również unoszę, wysuwam te siłowniki, żeby maszynę spoziomować, dopasować do zawieszenia i w miarę, żeby w poziomie była do odpowiedniej wartości. Wiadomo, że po podniesieniu tutaj mamy również za pomocą tych amortyzatorów gazowych amortyzację zaczepu, czyli operator pracuje bardzo w komfortowych warunkach, nie uderza mu tam na sztywno te 4 Tak tony, bo ten zaczep faktycznie rzeczywiście 4 tony pionowego nacisku. Bo to jest taka dodatkowa, jak gdyby dodatkowa masa, ja bym to tak nazwał. Bo jest Potrzebna. masa, tak, bo to jest masa, bo to jest już cała taka dosyć ciężka sytuacja obecnie w tych homologacjach, nie homologacjach, ale zaczep daje nam dodatkowe 4 tony, bo taka jest masa, jak ja to mówię, dynamiczna, wynikająca z tego, że to jest agregatowany ściągnik. Bardzo Ci dziękuję, ale jest jeszcze jedna rzecz. Wyładunek może się różnie odbywać. Na polu, no to jest sprawa prosta, rura jest wyciągnięta na odpowiednią wysokość, tak jak mamy tam, nie wiem, przyczepy specjalne, wanny, nie wanny i to nie jest problem. Co jest wtedy, kiedy to ma wejść na przykład w gospodarstwie,
a miejsce wyładunku nie jest za wysokie. Jest taka możliwość. Tak jak tu widzimy, mamy maszynę do transportu złożoną i praktycznie w To tej będzie chyba nawet lepiej widać z tej z przodu, strony. Nie jest... jeżeli tak jak widać, maszyna jest złożona do transportu, czyli rura przeładunkowa o imponującej średnicy 60 cm mieści się w tym obrysie maszyny Tak. i chciałbym przeładować na jakiejś hali, gdzie nie ma możliwości rozłożyć tego, no bo to jednak wymaga dosyć sporej wysokości, żeby tamten element został rozłożony. Wtedy tą rurkę za pomocą tej prowadnicy, siłownik, który jest tam u góry zamontowany, sam ten element potrafi położyć tutaj w tą Bez stronę. rozłożenia całościowego. Bez rozłożenia Tylko jak gdyby całości. Tak jak to inna- teraz. Oczywiście one są, Kładę kładziesz tylko tak gdyby I głównie- mogę przeładować tu obok maszyny. To mniej więcej będzie, podejrzewam, jak tu tyle, gdzieś w tym miejscu będzie ta rura. Bo to jest właśnie dosyć fajne, bo no, są różne miejsca. No, te gospodarstwa niejednokrotnie są w takich sytuacjach, gdzie te miejsca rozładunku nie wszyscy mają takie, jak ja bym to powiedział, koszerne. I to jest dosyć ciekawy parametr. To jest jakaś tam alternatywa, że jest taka możliwość, ale z reguły ta maszyna jest wymyślona po to, ona ma pracować przy kombajnach. Kombajny mają się nie zatrzymywać, sprawnie ma odwieźć na poprzeczniach i inne środki transportu wiozą ziarno. Trzymajcie się. Dobrze mówią? Do plus 1 kombajn przy 3 na polu. Dokładnie tak. Do następnego razu. Na razie.